Dobrze, że cię widzę na co nie, bo mam dla ciebie coś specjalnego. Kawka dla mnie z rana grodziec, no nie trzeba było. Kawkę musisz sobie zrobić sam. No Soń, chodź, musisz to zobaczyć. Właśnie przyszło z labu. Zdziwisz się. Słuchajcie, no Sonia starczy dla wszystkich, tylko dogadajcie się. Dobra, rzućcie sobie monetą czy coś. Pierwsza, Ale moje jest ważniejsze. ale moje jest ważniejsze. A chcesz się założyć? Dobra, widzisz, grodziec, to jak już sobie zrobisz kawkę, to się zajmiemy twoją sprawą, okej? Naplułam tam. Wiem. Analiza wykazała, że list został napisany ludzką krwią. Ale teraz najlepsze. Krew należy do Roxany Adamiec. Kurwa, wiedziałem. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo okazuje się, że ona nie była jedyną autorką tego listu, że był ktoś jeszcze. Jak to? Co? Czy to był jakiś zlot psychopatów epistolarnych? Lepiej bym tego nie ujął. O kurwa, to jest niemożliwe. Co? Jezu, Richter. Jezu, to No mówiłem. oni są teraz razem? Czekaj, to jest... To musi być jakaś pomyłka. Może wam się próbki pochrzaniły z poprzedniej sprawy, no. Nie ma mowy o pomyłce. No co, nie musisz się wyprowadzić dzisiaj, natychmiast. Co ja mam zrobić? Ja mam wziąć Antka pod pachę i wszystkie manele tylko dlatego, że czyha na mnie para psycholi? No, para nieobliczalnych psycholi. No co, doskonale wiesz, do czego są zdolni w pojedynkę, a co dopiero teraz, kiedy są razem. Nie, ja nie mogę uciekać tylko dlatego, że para psychopatów napisała do mnie list. Krwią. Rozumiesz, człowieku? Krwią. A to jest dopiero początek. Ty sobie możesz myśleć naprawdę, co chcesz, ale tu chodzi o bezpieczeństwo twojego Antka. Roxana nie skrzywdzi Antka. A skąd wiesz? Chcesz się o tym przekonać? To jest psychopatka. Psychopaci są nieobliczalni. I dlatego muszę ją złapać, a nie uciekać. Wiesz, co ty musisz zrobić? Pelerynę zdjąć z pleców najpierw. Wyprasować, kostkę złożyć i schować do szafy. Ja na twój pogrzeb nie przyjdę. Miałaś mi coś pokazać, no! Patrz. Straż miejska mi to wysłała rano. No niech zgadnę, co? Napaść, pobicie, czy ktoś się wyszczał w krzakach? Po prostu chodź i zobacz. No jest. Małolata, naćpana, albo pijana, słania się na nogach. Agresywna, no co ta druga złożyła zawiadomienie o napaści, pobiciu? No właśnie, jeszcze nic nie ustaliłam w tej sprawie, ale już samo to nie wydaje ci się podejrzane? Najpierw chciałam tobie to pokazać, bo jest tego więcej. Okej. Czekaj, tu jest ciąg dalszy. O, ktoś ją zgarnia tutaj. Nie wiem, no dla mnie to wygląda na troskliwą mamusię, no. No może na pierwszy rzut oka tak to wygląda, ale pewności nie mam, ja bym to sprawdziła. Wiesz, ile jest takich sytuacji na Gorczaku, no pobicia, napaści. Dobrze, tylko to jest młoda dziewczyna, która biega w środku nocy po parku w samym szlafroku, w dodatku zakrwawionym. Ale po chuj oni w ogóle to na nas zrzucają, co? No co, patrolu nie mieli, który mógł tam pojechać? Tylko zrzucają na takiego gorącego, zgniłego kartofla. Słuchaj, ja też jestem wkurwiona, że wczoraj był mecz i nikomu się nie chciało tym zająć. No ale co, no to jest praca dla policji, dla dzielnicowej, żeby jechać teraz do jakiejś gówniary i sprawdzić, czy nie ma kaca, no, czy znała swoją ofiarę. Rafał. Widzę, że jesteś wkurwiony. Spokojnie.
Jedziesz ze mną? Tak. Przyda mi się zająć czymś głowę. Dzień dobry, halo. Sierżant Aleksandra Grodziec, komisarz Rafał Nocoń, komisariat na Gorczaku. Co pani mówi? Proszę pana, szukamy młodej dziewczyny. Była tu w nocy, zachowywała się niestandardowo. No, jak na Gorczak, to jednak dość standardowo. Może to Marta. Jaka Marta? I czemu od razu pan pomyślał o niej? Meyer. Fajna, sympatyczna dziewczyna, ale ostatnio coś z nią nie tak jest. Załamanie nerwowe to się chyba nazywa. Dziwne rzeczy odpierdala. Dużo pan o niej wie. Panie, miesiąc temu nie miałem o niej pojęcia, ani o jej rodzinie. A teraz cała okolica o nich huczy. Czemu? Najpierw pochowali babcię, a 2 tygodnie później rodzice Marty mieli wypadek samochodowy. Zostały z nich, no jak to się mówi, gówno i kamasze. Bardzo pan empatyczny. No, to w sumie nie dziwne, że odleciała. Mieszka sama? No, pojęcia nie mam. Czasami widzę ją w oknie. Coś strasznego, mówię wam. Jak duch. Zabieracie ją? To najlepiej od razu do psychiatryka. Gdzie mieszka? No tam. Dziękuję. Ale uważajcie, nie? Bo na serio może być niebezpieczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo do mnie? Sierżant Aleksandra Grodziec, komisarz Rafał Nocoń, komisariat na Gorczaku. Szukamy Marty Meyer. Mieszka tutaj? Tak. To moja siostrzenica. Opiekuję się nią po śmierci jej rodziców i babci. Ona w ciągu kilku tygodni straciła wszystkich. A pani jak się nazywa? Kamila Nowak. Jestem siostrą matki Marty. To znaczy byłam. A tych zadrapania? To... Trudno o tym mówić, ale Martusia nie radzi sobie z emocjami. Zresztą w ogóle z całą tą sytuacją. Czyli to siostrzenica to pani zrobiła? Ale to dobre dziecko, cudowna dziewczyna, zawsze taka była. No ale po tym, co ją spotkało, no to sami państwo rozumiecie, to przecież każdy by poszalał. Czy możemy z nią porozmawiać? Ale to konieczne? Konieczne. No to zapraszam. Dzień dobry, pani Marto. Halo? Spojrzy pani na mnie. Ojciec! Dzwoń po pogotowie! Trafi do szpitala, jest niebezpieczny! Nie trzeba. Martusia się uspokoi. Już. Ja wiem, jak ją uspokoić. Już będzie dobrze. No chodź, kochanie. Chodź. No. Pognij. No. O tak, to ci pomoże. Pani Kamilo, Marta może wyrządzić krzywdę sobie, pani. Widzieliśmy, jak pobiła kobietę w parku. Tak trudno to zrozumieć? W ostatnim czasie straciła wszystkich. Cały świat jej runął. Każdy by od tego zwariował. Ja wiem, jak się nią zająć. Ja jej pomogę. Jak pani sobie z nią poradzi? Już raz pani uciekła. Proszę pana, w szpitalu to jej nie pomogą. Tylko tu w domu, wśród swoich, Marta ma szansę wydobrzeć. A ja wiem, jak to zrobić. Dobrze. Konsultowała się pani z psychiatrą? Oczywiście. Oczywiście doktor Jakubowski to świetny psychiatra. Przyjeżdża na każde wezwanie. Wypisuje recepty, daje zastrzyki.
Nawet trzyma specjalnie dla niej w klinice miejsce. Jeżeli będzie trzeba, to Martusia tam na pewno trafi. A jak znowu pani ucieknie? To wstawię dodatkowy zamek. Taka sytuacja się już nie powtórzy. No przysięgam, tylko jej nie zabierajcie. Pani Kamilo, Marta napadła na kogoś w nocy w parku. Ktoś po nią przyjechał. Kto to był? To nasza sąsiadka. Znalazła Martę w parku, a potem zadzwoniła po mnie. Gdzie mieszka ta sąsiadka? Bożenka? Obok. Proszę, niech pani siada. Widział to jakiś lekarz? Nic takiego. Wystarczyło trochę wody utlenionej. Do wesela się zagoi. No dobrze. No to proszę mi opowiedzieć, co się wczoraj wydarzyło dokładnie. Przed 22 wracałam po drugiej zmianie z pracy przez park. I nagle zobaczyłam, że przede mną stoi Marta. Kompletnie jej się tam nie spodziewałam. Dziwnie się zachowywała, jakby się z kimś kłóciła. No, krzyczała, wymachiwała rękami, bełkotała. Pierwszy raz widziała ją pani w takim stanie? Pierwszy, a znam ją od dziecka. Przyjaźniłam się z jej rodzicami. Boże, Boże, co za tragedia. Czyli przed tą rodzinną tragedią Marta nigdy nie miewała takich epizodów. A skąd? Zaczęło się od pogrzebu rodziców. Czy ona trafi do wariatkowa? Do szpitala psychiatrycznego. Taki był plan, ale jej ciotka twierdzi, że jest w stanie się nią sama zaopiekować, więc Ciotka pojawiła się nagle i zaczęła rządzić. rządzić, nie rządzić, ale pomagać dziewczynie uporać się z traumą. To czemu nie była na pogrzebie własnej matki? Babci Marty? No właśnie. Madame Kamila pojawiła się dopiero, jak Asia z Mirkiem zginęli. Nagle sobie przypomniała, że ma rodzinę. Czyli nie ufa jej pani. I jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jakie pieniądze? Pani Zielnicowa. No przecież oni mieli bardzo dobry samochód. No wszyscy w okolicy im go zazdrościli. I co? Zabili się w nim? I co, znalazłeś coś? A zgubiłem coś? Mieszkanie dla siebie i juniora, czy znalazłeś? Weź mi przestań matkować, co? Dobrze. Chciałam dobrze, ale w sumie twoje życie, twoje dziecko. Nie bierz mnie pod włos, co? Czekaj, no! O, widzę, że już wydobrzałeś. Już ci lepiej. Ty wiesz, że samochód należący do rodziców Marty Meyer nadal stoi na policyjnym parkingu i nie ma zrobionych badań technicznych?
Super, że się opierdzielają chłopaki, zazdroszczę. Słuchaj, ja czytałam ten raport z tego wypadku. Tam nie ma nic nadzwyczajnego. Po prostu kierowca stracił panowanie nad kierownicą, bo jechał za szybko, walnął w drzewo. Śmierć na miejscu, brak udziału osób trzecich. No nieszczęśliwy wypadek. A ja i tak wysłałem technika, żeby sobie tam pojechał i go sobie jeszcze raz pomacał. No to na pewno cię ucieszył. To może do hotelu na jedną noc pójść, co? Czy jest jakaś propozycja? Bo jak nie, to wiesz. Zamknij japę! Puść mnie! Zamknij! Tak. Zamknąłem ją. Kurewsko się rzuca. Nie, mamo, nikt nie usłyszy, bo mury są grube. No dobrze, przecież się staram. Dobra. Co to jest? Nie ma za co. Ogłoszenia najmu mieszkań. Dzwoń. Masz świadomość, że od wczoraj się nic nie zmieniło w tej kwestii? Zaznaczyłam ci 3. Tu masz park, ogród, plac zabaw dla dzieci. Potem. Teraz, przy mnie. Ja już zadzwoniłam. Ty? Ja! Wypieprzone świry zrobiły mi zdjęcia, jak biegałam w parku. Wiedzą, gdzie mieszkam. Życie jest mi miłe, teraz twoja kolej. Słuchaj, no to może razem będzie taniej. Weź... jedz kanapkę. Próbuję. O, jak tam wycieczka do wraku? To zależy. Możesz kurwa normalnie mówić? Czekam u siebie. Nie dadzą zjeść. Nie dadzą zjeść. Drogówka na miejscu wypadku nie znalazła śladów hamowania. No ale przecież kierowca stracił panowanie nad pojazdem. To co się stało? Przysnął? Może jakieś zwierzę mu wyskoczyło. Auto zostało najprawdopodobniej zhakowane. Co? No, teraz te nowoczesne samochody mają w sobie tyle elektroniki, że można z nich zrobić taką zdalnie sterowaną zabawkę. Czyli co, ktoś na odległość przejął kontrolę nad tym samochodem? No, mogło tak właśnie być. Ja czytałem o czymś takim, ale myślałem, że to jest tylko teoria. No ja też się z tym pierwszy raz spotkam. Czyli co, mamy podejrzenie zabójstwa? Muszę zadzwonić do prokuratora. Jesus, no to teraz trzeba będzie powiadomić tą opiekunkę Marty Meyer, tą jej ciotkę. No, przydałoby się z nią pogadać na taką nową okoliczność. I może z tą sąsiadką, no. Ona się przyjaźniła z denatami i mówiła nawet, że to było coś więcej niż wypadek. Grodziec, sprawę masz na mieście. Teraz? Nie za miesiąc. A następny rezolutny. Tutaj! Pani władzo, tutaj! Sierżant Aleksandra Grodziec. Co się stało? Ja dokonałam obywatelskiego zatrzymania. Z emocji jeszcze mi ręce latają, ale zrobiłam, co do mnie należało. Zamknij ją, pani, to wariatka! Dobrze, po kolei. Pani dowód poproszę. Proszę bardzo, ja się nazywam Halina Cieślak. Pana też poproszę. Niby jak? Portfel mam w kieszeni. Pani sierżant sama się obsłuży. Bo ta pojebana baba dokonała na mnie czynnej napaści, więc składam na nią skargę. Ty co? Boga w sercu nie masz, łajdaku przeklęty? Ale sprawiedliwość dopadnie każdą szuję, nawet ciebie. Dobrze. Pan się nazywa? Piotr Wawrzyniak. Piotr Mieszkam tu Wawrzyniak. po drugiej stronie parku przy Sobieskiego 17. Dobrze. Pani Halino, co takiego pan Piotr Wawrzyniak
zrobił, że musiała go pani obywatelsko zatrzymać. Co takiego, tak? Co takiego pani oczu nie ma? Niech pani patrzy. No niech pani mu się dobrze przyjrzy. Przecież od razu widać, że to jest morderca. Film o nim zrobili. No mówiłem, że pojebana. Dobrze, czyli pan jest mordercą. Malarzem pokojowym To jestem. kłamstwo jest. On napada na niewinne staruszki, okrada je i zabija bestia. Tylko, pani Halino, tak się składa, że akurat pana Wawrzyniaka w naszej bazie nie ma, a to znaczy, że nie jest poszukiwany. Przecież ja go rozpoznałam. Ja widziałam go w takim serialu dokumentalnym o lekarzach, co zabijają swoich pacjentów na zlecenie ich rodzin. Biednych, starych, niewinnych ludzi. To jest właśnie on. Jaki serial to jest? Co, pani go nie zna? To Na łasce śmierci się nazywa. On dostał nawet nagrodę. Pół świata go ogląda. Tylko to jest, proszę pani, serial fabularny, amerykański. Wie pani, co to znaczy? Że scenarzyści wymyślają te historie. Wymyślają, tak? Wymyślają, no. Co pani mi imputuje? Przecież niech tylko pani spojrzy na tę gębę. Przecież to od razu widać, że to on. Co pani robi? Pani go puszcza wolno? No, przecież on będzie dalej mordował. Jeszcze pani tego pożałuje. Pani Halinko, pani się chyba pomyliła i niestety muszę panią zatrzymać, bo jeżeli pan złożył na panią skargę, to muszę panią zatrzymać do wyjaśnienia. Mnie? Aha. Niech pani spróbuje. Ja chodzę na Krav Magę. Wnuk mnie zapisał. Bo widzi pani, w dzisiejszych czasach to nic nie wiadomo. W serialach to pokazują. Zamiast siedzieć przed telewizorem, niech pani wpadnie do mnie. Pomógłby mi ktoś przy malowaniu futryn. Dobrze, A policja nic nie robi. a wie pan co? Nie chcę pana denerwować, ale pan mi kogoś przypomina. Naprawdę, był taki serial, tylko cały czas myślę, jak on się nazywał. Coś kolory czegoś, jakieś wszystkie kolory czegoś. Nadziei. No właśnie, no, ten aktor z tego serialu. Litości, pani sierżant. No ale sam pan powie, że nie jestem pierwsza, która to panu mówi. Jestem malarzem pokojowym. Od lat. Nigdy, przenigdy, nigdzie nie zagrałem. Wiem, domyślam się, ale po prostu, przepraszam, ale ten profil, po prostu nos, to jest tak uderzające podobieństwo, że... A już myślałem, że się przyzwyczaiłem. Do czego? Widzi pani, z tą pojebaną babą dzisiaj to nie była pierwsza taka sytuacja. Ludzie ciągle biorą mnie albo za Adamczuka, albo za Karoluka, albo za innego Schwarzeneggera. To... No może tam do... Jeszcze pal 6, ale- gdy laski mnie zaczepiają, bo biorą mnie za Sebastiana z... Jezu, tak, przecież, kurczę, Matko, bez pamięci... Amanta bez pamięci. Samanta bez pamięci, no przecież. Gorzej, jak muszę spierdalać w podskokach, bo jestem zendalem z Porwanego 2, który prowadził jakiegoś bachora. Jezu, ale to jest niesamowite, faktycznie, pan coś takiego ma w sobie, że... O, a tutaj jakiś świr chlasnął mnie nożem, bo niby zamordowałem własną matkę w jakimś kryminale. Jezu. Widzi pani, ci wszyscy aktorzy są kompletnie od siebie różni, a ja nie jestem podobny do żadnego z nich. Nie wiem, ludzie coś z mózgami mają? Wie pan, może to znak? Może czas pomyśleć nad karierą aktorską? Wie pan, swoje nazwisko zacząć rozsławiać? No daj pani spokój. Chyba zacznę odkładać na operację plastyczną. To ja bym to przemyślała. Chcę przez to powiedzieć, że to mógł nie być wypadek. Ale kto im to zrobił? Przecież oni ze wszystkimi w zgodzie żyli. To byli bardzo porządni ludzie. Nie mogę w to uwierzyć. Ja wiem, ten świr na pewno pomylił samochody. Na pewno chodziło o kogoś innego. Czyli twierdzi pani, że siostra i jej mąż nie mieli żadnych wrogów? Na pewno nie. Asia zajmowała się domem, a Mirek po prostu zarabiał na życie. Zwyczajna rodzina. A kiedy ostatnio rozmawiała pani z siostrą? Może nie wie pani wszystkiego? Jakoś tak po Nowym Roku. No bo teraz wszyscy mają tyle na głowie. A ja nie mogę w to wszystko uwierzyć. Złapcie tego bandytę.
Czy ja mógłbym porozmawiać z pani siostrzenicą? Jak ona się czuje? Kontaktuje? Nie, w ogóle nie kontaktuję. Możemy poprosić o wsparcie psychiatry. Może pani odebrać. Nie, ja teraz nie mam głowy do rozmów. Biedna Marta, no jak ja jej to powiem? Przecież nie kontaktuje. Wie pani co? Mam taki pomysł. Ja panią odwiozę do domu i zobaczymy, czy Marta jest w stanie ze mną porozmawiać. Co? Ale co pan znowu wymyśla? No przecież ja ją muszę przygotować do takiej rozmowy, bo znowu dostanie ataku. Niech pan lepiej złapie tego mordercę, a nie bawi się w taksówkarza. I na chuj uciekasz. Nie masz gdzie. No. No, ona już totalnie odpłynęła. Nie. Niczego i nikogo nie rozpoznaję. Tak, śpieszę się. Nie ma żadnych śladów. W zasadzie to już jest po wszystkim. Kurwa. Tylko pierdolić musi i wszystko kontrolować. Im szybciej zdechniesz, tym lepiej dla ciebie. O, jesteś. Co ty jesz? Rozmawiałeś z ciotką tej dziewczyny? Rozmawiałem. Mejerowie nie mieli żadnych wrogów, a ona sama mnie nie dopuszcza do rozmowy z siostrzenicą. To tyle? Słabiutko. Sąsiadka tej dziewczyny mówi, że ciotka pojawiła się nagle niespodziewanie, a tak to latami nie interesowała się w ogóle ani siostrą, ani matką. Wiesz, jak to bywa z rodziną. No właśnie wiem i dlatego wydaje mi się to podejrzane, że nagle po prostu pojawia się nie wiadomo skąd i co? Chce się opiekować swoją nadwyrężoną psychicznie siostrzenicą, która ją bije i drapie? Mieszkanie znalazłeś? Weź ty już wreszcie zejdź z tego tematu, co? Co to jest? Podanie o ochronę? Pojebało cię. Ciebie pojebało! To twoje dziecko jest! Więc się zainteresuj, a nie, że teraz pół komisariatu będzie musiało mieć na niego oko. No właśnie nie chcę, żeby pół komisariatu miało na niego oko. Roxy i Richter napisali do mnie list. Znaczy, że coś kombinują. Jak się otoczę armią tajniaków, to stracę do nich dostęp. Nie, ty jesteś bardziej walnięty od nich. Żryj swojego pieroga z fasolką i idź sobie na rewir i zajmij się swoją robotą. A ja się zajmę swoją. No co, nie będziesz... Pieróg! Słuchaj, sprawę mam. Nie daje mi spokoju ten zhakowany samochód. W sensie? No bo nie każdy sobie jest w stanie tak po prostu włamać się do komputera samochodu i tam wszystko sobie poprzestawiać, nie? No każdy nie, tylko ten, kto potrafi, ale raczej wątpię, żeby na Gorczaku znalazł się taki specjalista. No właśnie, to można dostać w mordę. Ktoś się zastrzeli na złomowisku, ale nie coś takiego. Dobra, czyli wiemy, że haker nie pochodzi stąd, tak? No raczej tak. I rozumiem, że nie da się go namierzyć, tak? No ciężko komuś udowodnić, że w ten sposób zrobił samochód, no. Takie cyfrowe ślady to łatwo usunąć. Super. Super.
prokurator mnie zajebie, że mu dupę zawracam bez dowodów. Wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Chujowy. Lala, czas na wrzutkę. Ała! 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 Gdzie to jest? Otwieraj to! Kurwa! Suko, pierdolona! Otwieraj! Otwieraj to mówię, kurwa! O, wszędzie cię szukam. No, to mnie znalazłeś. Co ty znowu palisz? Nie kurwa ogródek piele. No w każdym razie nie udało się znaleźć jakichś cyfrowych śladów włamania, ale mam coś ciekawszego. Co, ja jako niespodziankę? Na samochodzie były odciski palców nie tylko właścicieli, ale też jednego gościa, którego znalazłem w afisie. Franciszek Nowak, kto to kurwa jest? Lat 33, na koncie olimpiady, matematyczna, informatyczna, stypendium naukowe. Bardzo zdolny młody człowiek. Na tyle zdolny, żeby zhakować samochód. No ale skoro zrobił to zdalnie, to dlaczego zostawił paluchy na aucie? Pewnie musiał mu wgrać jakiś program i nie mógł tego zrobić online. Przyciśniesz go na przesłuchanie, to się dowiesz. Mamo, zatrzasnęła mnie i spierdoliła. Jak to uciekła? Jak mogła ci uciec? Żartujesz sobie ze mnie? Walnęła mnie w głowę jakąś deską. Nie wiedziałem, co się stało. Mamo, nie wiedziałem jak. Nie no, chyba nie. Dziewucha faszerowana lekami była sprytniejsza niż ty? Mamo, proszę. Przyjdź tutaj i pomóż mi, wypuść mnie. Co Bóg mnie pokarał takim dzieckiem? Mamo, proszę cię. Mamo i mamo, kretyn. Pomóż mi, mamusiu, tak? Bo jestem imbecylem, tak? Mamo. Podobno coś ważnego. Ty wiesz, że w wypadek Mejerów może być zaangażowany synek ciotki Samarytanki, Franciszek Nowak? Notowane? Tak. Jak był na studiach, to pobił kolegę tak, że trafił na OJOM i do tej pory ma problemy z chodzeniem. Plus jakaś tam drobnica, wiesz, prowadzenie po pijaku i tak dalej. Mieszka na Gorczaku? Przynajmniej tu jest zameldowany. Próbujemy go znaleźć. To może mamusia wie, gdzie jest synek. No, próbowałem. Odrzuca moje połączenia. No to może sąsiadka pomoże. Ty kretynie! Gołymi rękami próbowałem wywalić te cholerne drzwi, mamo! Mam się nad tobą litować? Ała! Gdzie ona jest? Przecież się starałem, przepraszam. Skup się, skarbeczku, i pomyśl, gdzie ona może być. Bo jak ktoś inny znajdzie ją przed nami, to nie ręczę za siebie. Dobrze. Błagam, niech mi ktoś pomoże! Marta, Martuś, córeczko. Mama? Tata?
Wstań, skarbie. Babcia? Chodź, śmiało. Ze mną. Chodź. Zabierz mnie stąd. Ja już nie mogę. No, sąsiadka niewiele powiedziała, ale... No to. Kto to jest? Barbara Rosenberg? Pisarka? Bardzo znana, nagradzana międzynarodowo? Aha, coś tam kojarzę, no. No, napisała ze 40 kryminałów różnych. Na przykład Zabójcze dziedzictwo. Aha. A co ty w ogóle, klub czytelnika otwierasz, czy co? Dobrze, to ja ci opowiem, o czym jest ta książka. Starsza pani, bogata, ma 2 córki. Umiera i wszystko przepisała młodszej. Więc ta starsza ją zabija. Ktoś ten kryminał wcielił w życie. Starsza pani, Barbara Rosenberg, bogata. Wszystko przepisuje młodszej córce, matce Marty i Joannie Meyer, pomijając totalnie starszą córkę Kamilę, bo ta ją podobno olewała przez ostatnie 10 lat. I teraz nagle co? Nagle Kamila się pojawia po śmierci matki i siostry? Przypadek? Chcę przejąć majątek. Jak się coś stanie siostrzenicy... To zgarnia całą pulę. O, nie na fajce. I namierzyliśmy telefon Franciszka Nowaka. Loguje się na peryferiach za ulicą Oleśnicką. Tatusiu? Pomóż! Pomóż mi! Martusia! Martusia, gdzie ty jesteś, kochanie? Myślisz, że się do ciebie odezwie, mamo? A co, wiesz, że to ja za tym stoję? No nie wiem. No to zamknij ryja. Ja nie mogę uwierzyć, że tak spieprzyłeś sprawę. Mamo, trzymaj mnie. No właśnie, co ty masz w tej głowie? Sieczkę? Mamo, proszę cię, przestań. Mamo i mamo. Nie rozumiesz, że ja to robię dla ciebie? Żebyś miał za co żyć, żebyś miał coś po mnie. Wiem, przecież wiem, mama, wiem. Martusia, gdzie ty jesteś? Mama. Patrz, jest. No i po co ci to było, głupia cipo? Mamo, zróbmy to wreszcie. No, ile można czekać? No brawo! Długo na to czekałam. No dalej. Tak jest. A ty pozdrów mamusię i babusię, niech się w piekle smażą. Chociaż twój ojciec... Nie powiem. Ten to był prawdziwym facetem. Nie to, co mój Adam. Mamo, papa. Jeszcze raz! Już. Już, po wszystkim. Policja! Ręce nad głowę i odsuń się od niej! Ale my jej pomagamy. Przed chwilą ją znaleźliśmy, ona znowu uciekła. No niech nam pan komisarz pomoże, przecież chyba macie jakieś przeszkolenie. Ja tylko dawałem lekarstwa, które przepisał doktor Jakubowski. Chciałem, odsuń się, kurwa! No dobrze. O, biedaczka.
Potrzebuję szybko karetki, kobieta nieprzytomna, puls słaby, ale wyczuwalny, nafaszerowana lekami. Bunkry, park przy Oleśnickiej, tylko szybko, bo dziewczyna schodzi. Martusiu, żyjesz? Odsuń się od niej i ręce na głowę, mówiłem. Co? Jeszcze chwila i byłoby jak w książce mamusi. Zresztą w ogóle nie rozumiem, o co wam chodzi i dlaczego nas tak traktujecie. Przecież my nie jesteśmy przestępcami. My jesteśmy jej rodziną. Te farmazony, co będziesz przed sądem opowiadać. A ty co? Porwałeś się, faszerowałeś lekami? Kto ci kazał, ona? Ja? Ja tylko zastrzyki wbijałem, które lekarz przepisał, a resztę to mamusia kazała zrobić. Zamknij się, nic nie mów. I sami państwo widzicie? Sami widzicie, co ja muszę znosić? Przecież to jest imbecyl. Ja to muszę znosić. Proszę go nie słuchać, on nie wie, co mówi. Rodzinka. Cały rodziec? Masz? Mam. Jest idealna. Wreszcie. To czas pokazać, na co nas stać. Czego pan od nas chce? Dzień dobry, dzień dobry. Czy ja czuję krochmal? A może trochę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A co to za rąbanka? Piła łańcuchowa. Akumulaturowa. Akumulatorowa. Torowa. Za chwilę na Gorczaku zrobi się naprawdę gorąco. Tak? Bo? Pora na moje metody.